Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was bez względu na to, czy oglądacie nas rano, w ciągu dnia, czy też wieczorową porą. To pierwszy odcinek naszego podcastu Między Nami, który przygotowujemy specjalnie dla Was. Dzisiaj skupimy się na pierwszej części naszej historii, gdzie będziemy rozmawiać o internetowych znajomościach, a konkretnie randkach. Dokładnie. Opowiemy Wam parę naszych przykładów i naszych perypetii, które nam się przydarzyły. Mam nadzieję, Basiu, że masz historię. Oczywiście, przynajmniej dwie. Także dzisiaj porozmawiamy o nas, ale następnym razem, gdzie zrobimy drugą część, będziemy słuchać Waszych historii, bo na pewno macie jakieś do opowiedzenia. W drugim odcinku bardziej skupimy się na internetowych znajomościach, na randkach, na tym, jak to wszystko wygląda i jakie konsekwencje to za sobą niesie. Z czym to się je, jak to ogarnąć, warto z nami zostać i warto nas followować na naszych socialach. Przede wszystkim na Facebooku, gdzie będziecie mogli wysyłać nam głosówki, w których macie szansę się pochwalić waszymi randkowymi perypetiami. Dokładnie i przestrzec innych, bo czasami to rzeczywiście może być niebezpieczne i możecie powiedzieć nam, na co warto uważać, na czym sami się sparzyliście, a może coś, co od kogoś usłyszeliście i chcecie się z nami podzielić. Facebookowo, instagramowo, tiktokowo, Między Nami podcast. Czekamy na Was i jeszcze dodam, że na naszym fanpage'u będą pojawiały się co tydzień wstępne tematy następnego podcastu. Tak, abyście mogli się przygotować. I tam będą pytania do Was, na które będziemy czekali na odpowiedzi od Was, bo dzięki temu Wy zasiądziecie między nami. Dokładnie, tak jakbyśmy byli razem w studiu. Bądź z nami, powiem, to zostanie między nami. Podcast między nami. Bądź z nami, pogadamy, co zostanie między nami. Podcast między nami. Okej, myślę, że możemy przejść do pierwszych paru pytań. Basiu, powiedz mi proszę, czy randki internetowe kojarzą ci się z czymś dobrym, czy z czymś niekoniecznie dobrym? Wiesz co, to pytanie jest na tyle ciekawe, że parę lat temu wszelakie internetowe portale były dość modne, ale dla niektórych to było albo prześmiewcze, albo kojarzyło się z potrzebą taką silną akceptacji przez drugą osobę. Ja jestem od ciebie parę lat starsza, może nie widać, ale tak jest. I za moich czasów to był portal Sympatia, z tego co pamiętam. Ja też miałem konto na Miałeś Sympatii. konto na Sympatii. Jeszcze była fotka.pl. Była fotka.pl, ale taka bardziej randkowa właśnie była ta Sympatia. Tak. I ja pamiętam, że nawet tak dla beki, tej przysłowiowej beki, założyłam konto. Nie pamiętam, czy miałam tam zdjęcie, czy nie miałam tam zdjęcia. Nie pamiętam, czy miałem męża. To był człowiek wtedy piękny i młody. Dokładnie. I jeszcze taki bardzo głupiutki. To były czasy licealne, ostatnia klasa. I ja założyłam tam konto. Okej. I poznałam tam człowieka płci męskiej. O, I on był, proszę. wiesz, taki bardzo śliczny, uroda taka Szarmancki, bardzo, charyzmatyczny. bardzo miał długi włos, czarny, kręcony, uroda typu Antonio Banderas. Jaki kędzior. No, miał takie kędziorki piękne. I ja pamiętam, że myśmy się postanowili umówić. Okej, tak pierwszy raz. Tak pierwszy raz. Bez żadnej wymiany fotek, wideo rozmowy. On miał fotki. Ja mówię, nie pamiętam, czy miałam na swoim profilu, ale chyba miałam, bo tak bez fotki, by nie musiałaś wiem, mieć. by chyba się Tak. nie chciał Na spotkać. pewno. Pamiętam, że umówiliśmy się na przystanku autobusowym koło mojej szkoły podstawowej. Okej. On tam... Rozumiem, że nie chodziłaś do tej szkoły podstawowej tego czasu. A nie, to już nie, to już byłam w liceum. Tak, Jak zdążyłam to powiedzieć, później. to była ostatnia klasa liceum. Umówiliśmy się na tym przystanku. Podchodzę po tym przystanku, mówię, Boże, I przyszedł. tak. Fajny. Tak. O. Może mu wymyślę tutaj jakieś imię, żeby potem nie było. Niech będzie Jasiu numer 1. No, to będzie Jasiów kilka. I Jasiu był taki, no śliczny, naprawdę. No i się tam spotykaliśmy. To taka... Czyli nie wstydziłaś się podejść. Nie wstydziłam się podejść, bo faktycznie wyglądał jak na zdjęciach, jeśli nawet nie lepiej. I spotykaliśmy się, chodziliśmy na spacerki, to było jakieś tam kisi, romantiko, jakieś imprezki, nie imprezki, przedstawianie znajomym, jakiejś tam bliższej, Ale z twojej dalszej rodziny. miejscowości był, Tak, czy to tak, jest, tak. Z mojej miejscowości, z osiedla dalej, można by tak proszę, powiedzieć. czyli bliziutko. No i było tak wszystko fajnie, pięknie. Pamiętam też, że było odbieranie
Tak, mnie odbierał czasami po Do szkoły, szkoły, żeby tak, nas bo on już był na żeby studiach, patrzyli. on był już taki troszkę starszy, 2-3 A w lata. liceum to oni tak patrzą, żeby był starszy, bo jak ma Tak. starszego, to prestiż. A nie młodszy to taki obciach, nie? Tak, no Ale- jeszcze niższy. Daj spokój. Pozwolę zauważyć, że większość mężczyzn jest ode mnie niższa. Wiem, Basia jest wysoka. Nawet jak tak siedzę obok niej, to mam kompleksy. Ale wracając do Jasia numer 1, nawet pamiętam, przed maturą dostałam słonika, na szczęście. Było tak romantycznie, O, pięknie. proszę. Ale wiesz, czar prysnął w momencie, bo ja w tych czasach byłam taka grzeczna, a on Okej, był jednak on był bad starszy boyem. i on miał chrapkę na więcej. I O, proszę. pojawiła się u niego taka inna pani, no i z tą panią poleciał. No, tak się stało, że teraz są małżeństwem. A to proszę, czyli mu się udało. Mu się Powodzenia, udało. Jasiu. Powodzenia, Jasiu numer 1, ale mamy kontakt, jakieś życzenia, Super. jakieś tam, co tam słychać, jak tam życie płynie. Jest Okej, w porządku. Czyli bez zgryźliwości. Bez gryzliwości, Mhm. ale był naprawdę taki śliczny. Jak oglądasz Jasiu numer 1, to pozdrawiam. Pięknie. A tobie się zdarzyło randkować? A zdarzyło Z tej mi się, sympatii? wiesz co, ja z reguły miałem dobre historie, dlatego, że u mnie te związki takie, nie związki, tylko te randki przeradzały się naprawdę w długotrwałe związki, praktycznie zawsze. Nawet Alankę poznałem przez internet, brawo Alanka. Ale miałem taką historię, gdzie poznałem chłopaka, który nazywał się Jasiu numer 2. Jasiu numer 2. Słuchajcie, świetnie mi się z nim gadało, był Irańczykiem, a ja wtedy... A to oni ładni. Jeszcze był Persem właściwie. Ja mieszkałem w Polsce i dla mnie to było tak, o, chłopak z Egzotyczne. zagranicy. Ja nie lubię Polaków jako materiał na chłopaka. Niestety, mam taki gust i mam do tego prawo. Tak jest. No i tak rozmawialiśmy długo i miałem właśnie zdjęcia jego twarzy. Przepiękny. Ciacho. Ciacho, właśnie taka skóra muśnięta słońcem, zarost. I miał takie dłuższe włosy, takie dotąd. To jak u z taką mnie grzyweczką, było. tak. I przyjechał do mnie. Raz. Do Polski? Tak. Odebrałem go z dworca kolejowego. Myślałem, że zdechnę. Bo tak fajnie, czy tak źle? Sięgał mi do kolan. Naprawdę był taki drobniutki, taki malutki. Jakby Wiesz co, nie pił mleka, więc nie został wielki, albo miał właśnie palił. tą głowę. Głowa była proporcjonalna, ale cała reszta ciała Coś nie pykło. był taki okropnie malutki. Ale małe to słodkie. No właśnie niekoniecznie, bo Nie? wyglądam jak 12-latek z głową 30-latka. I tak odebrałem go, spędziliśmy ze sobą parę dni. Potem wyszły z tego cyrki, bo zaczął pisać do wszystkich moich znajomych, że ich kocha i że płacze za nimi i że chce ze wszystkimi być. Dlatego powiedziałem definitywny koniec, ale to się dobrze stało. To się dobrze stało, bo to nie był człowiek dla mnie. Ale to był portal czy aplikacja? To było Bado. Pamiętasz Bado? To było bardzo popularne w momencie, Tak. kiedy przyjechałam do Anglii Do tej 20 pory lat ludzie temu. z tego korzystają, bo nawet wiem, tutaj w moim kręgu znajomych ludzie teraz pozakładali konto, czyli jest reaktywacja. Jest reaktywacja, ale chyba na taki skok w bok. Chyba tak, w zależności od tego, czego szukasz. Wiesz, ja na przykład ściągnąłem sobie Grindra. Wiem, że Grindr zszedł na psy. Wydaje mi się, że wszyscy nie wiedzą, co to jest za aplikacja. Okej, czyli wiecie, co to jest Tinder? Jeżeli nie wiecie, co to jest Tinder, to jest aplikacja randkowa, więc Grindr to jest to samo, tylko dla facetów homoseksualnych. No i niestety jakoś tak się przyjęło nieoficjalnie, że faceci po prostu umawiają się jednorazowo. Ja nigdy tego nie robiłem, nigdy nie praktykowałem. Grzeczny chłopak. Bardzo. Nie dla mnie. Ja lubię rozmowę, ja jestem sapioseksualny, jeżeli nie wiecie, co to znaczy. Lubię mózg, lubię inteligencję. Mózg jest fantastyczny. Zdecydowanie. Tak, zgadzam się w 100%. Także ja z nimi pisałem, ale się nie spotykałem, bo zawsze się bałem, że jak się spotkam, to zaraz będzie jedno. I ja mówię, nie chcę jedno, wolę najpierw poznać, tak dużo poznać. I tak pisałem z Alanką, tak pisałem z Matem. Z Matem byłem 8 lat, z Alanką już 2. Także co wejdę, to mi się uda. Chyba jestem w czepku urodzony. No widzisz, za to mój Jaś w tym momencie to będzie numer 3, bo twój był numer 2. To była przygoda. Wydaje mi się, że teraz, jakby mi się to przydarzyło, nie byłabym już tak szalona i chyba głupia, żeby to zrobić, bo słuchając, jakie rzeczy się dzieją w aktualnych czasach, to bym stwierdziła, Szaleństwo. Więc Jasiu numer 3 to też była sympatia. Początek mojej przygody w Wielkiej Brytanii. No, człowiek znowu był piękny, znowu był młody, samotny. No i na tej sympatii się trafił taki Jasiu. Jasiu okazał się super. Może nie był jakiś bardzo urodziwy,
urodziwy, ale charakter, właśnie ten mózg, Charakter często umysł. przebija wygląd, bo wiesz, zestarzujemy się, dużo się zmieni, ale to właśnie Wnętrze charakter zostaje cię i charakter. trzyma przy człowieku. I powiem ci, że ten Jasiu mnie tak oczarował tym mózgiem, tym charakterem, sposobem bycia, że myśmy mieli dosłownie fioła na swoim punkcie. Super. I rozmawialiśmy pisemnie, bo to już były też SMS-iki, było gadu-gadu wtedy, bo to były te czasy, były też kamerki, że się widzieliśmy. Przegadaliśmy 1 000 000 godzin. Wierzę. Naprawdę. Wtedy też były jakieś radia internetowe, jakieś tam audycje, jakieś czaty, się pozdrawialiśmy nawzajem. Wszystko sobie wiedzieliśmy. I wpadł pomysł, przyjedź do Polski. Bo on na co dzień mieszkał w Stanach Zjednoczonych, bo O, miał proszę. kartę zieloną, wygrał i był wtedy na jakiś dłuższy czas w Polsce i przyjedź do Polski. Mówi, no wiesz, na razie to biedna Barbara, tu bilet, tu to. Tak, wszystko kosztuje. I okazało się, że jego przyjaciel, bodajże z Irlandii, postanowił mi kupić ten bilet. O, jak miło. No i poleciałam. Z lotniska odebrał mnie mój dobry znajomy. U niego nocowałam i mówię, dobra, Pawełek, to mnie zawieź do niego. Mówi, ale jesteś pewna? I ja mówię, tak, zawieź mnie. To była miejscowość niedaleko mojego miasta, chyba Skoczów czy Cieszyn. Mówię, zawieź mnie. A on mówi, ale jesteś tak pewna. Ja mówię, tak, jestem pewna. No, mówię, bo to jest to właściwie znasz go długo, bo pisałaś. miłość milion, nie? Tak. Bo to już takie zauroczenie było. I on mówi, ale wiesz, ja cię tam zawiozę, ale poczekam tak do godziny koło bloku. Zobaczę, czy jesteś bezpieczna. Czy jesteś bezpieczna i w razie co ja jestem. Ale nie było wtedy lokalizatorów, nie było pinesek, które mogłeś wysłać, żeby wiedzieć, gdzie druga osoba jest. Ja mówię, dobra, idę, poszłam. No i zostałam tam w sumie chyba 5 dni. I on tak czekał w samochodzie przed Przez 5 wejściem. dni, przez 5 dni czekał. Ale no, wiesz, w dzisiejszych czasach to jest nie do pomyślenia. Nie wiesz, kim ten człowiek tak naprawdę jest, bo w internecie każdy może być każdym. Możesz pokazać się z całkiem innej strony, z takiej, której nie jesteś. Oczywiście. I ja wtedy tego nie brałam pod uwagę. Miałam, nie wiem, 19-20 lat. No młoda z siksa. Ale koniec końców nie skończyło się niebezpiecznie. Nie skończyło się niebezpiecznie, ale jak wiemy z różnych historii, kryminalnych podcastów, mogło się bardzo źle skończyć. Oczywiście. Bardzo źle się mogło skończyć. Dla niego również, bo ty też jesteś nieznajomą. No jestem przychodzi. nieznajomą z Dokładnie. szalonymi pomysłami, ale no byłam u niego, poznałam jego znajomych, też razem pojechaliśmy do mojej psi koło Wrocławia i to był jeden z najpiękniejszych tygodni w moim życiu, naprawdę. I potem on mnie odwiózł na lotnisko, ja wróciłam tutaj, on był w tej swojej rodzinnej miejscowości, wrócił do Stanów i tak myśleliśmy, a może bym do Stanów, a może co, przeprowadziła ale się. jako kto? Nie mam karty, nie mam pozwolenia, nie mam wizy, może jako ta opiekunka do dzieci, ale z drugiej strony pomyślałam, i co wtedy, jak nie pyknie? Jestem tak daleko Ale od to domu. nie jesteś sama sobie, zawsze możesz zacząć życie po prostu w innym miejscu. Tak, ale wiesz? to było, wiesz, takie przerażające. To nie jest takie... jesteś uzależniona od niego, żeby tam być. Ale to nie jest tak jak tutaj, jesteśmy w Anglii 2 godziny samolotem od domu syru, nie? Tak. Coś się dzieje i Ale myślę, że nawet jakby ci się tutaj nie powiodło, to nie wracałabyś do domu, tylko kombinowała tutaj. bardzo możliwe, ale chyba mnie ta Ameryka wystraszyła. Ale no to była piękna historia, jak z książki, jak z filmu. Ja sądzę, jakbym tak bardzo się skupiła, żeby opowiedzieć każdą malutką historię z tej historii, to byłby dobry temat na scenariusz albo filmu, serialu, albo książki, bo to było niesamowite. Wierzę. Niesamowite i to bardzo miło wspominam. Dużo nauczyło i też teraz wiem, że nie wszystkie ruchy z tamtych czasów były odpowiedzialne i dorosłe. To ty mówiłaś, że to było takie szalone, żeby tak polecieć, czy pojechać do Polski. To ja mam bardzo podobną historię, aczkolwiek to jest dopiero szaleństwo. Trochę dalej? Jeszcze gorzej, wyobraź sobie. Drugi Ja koniec poleciałem do Japonii. Pisałem z chłopakiem przez 5 lat. 5 lat. On pracował w Cyrku de Soleil, który tak, był oświetleniowcem i wiadomo, że on jeździł po całym świecie z tym cyrkiem i akurat był w Tokio, w Japonii i mówię tak, przyjedź, mówię, zostaniesz sobie w Tokio. A ja mówię tak, co? Ale jak? Mówię, ja cię w życiu nie widziałem, nie jestem pewien, jak to będzie wyglądać, ale spróbuję. Poleciałem do tego Tokio. Zostałem tam tydzień z nim. To był pierwszy raz, kiedy się widzieliśmy razem. On bardzo mi się podobał, bo on był dokładnie takim typem faceta, jak ja lubię, aczkolwiek ja jemu się nie spodobałem. Jak to? Tak, wiesz co? Jego argumentem było,
że mam zbyt piskliwy głos, kiedy się ekscytuję. I on nie potrafi tego zdzierżyć, wiesz? A ja rzeczywiście mam tak, jak się cieszę, to jak taka mała dziewczynka, nie? I wiadomo, że ja byłem w Japonii, więc gdzie się nie spojrzałem... Każdy by się cieszył. Tak, gdzie się nie spojrzałem, wszystko było fajne, piękne, kolorowe, ja byłem cały szczęśliwy, a on po prostu się wstydził za mnie. Wstydził się za mnie, idąc obok mnie, nie? Więc mówi, to nie jest dla mnie, bo on chyba był tym takim poważnym facetem, który nie ma poczucia humoru, nie? O. Tak. I ja stwierdziłem, że spoko, spędziłem tydzień w Japonii, co tam u mnie, nie żałuję, nie marudzę. Ale to ty płaciłeś za tą całą wycieczkę? Nie, on zapłacił, on mi kupił bilet i wysłał. Idealnie. Tak, No także to tak jak i u mnie. Także naprawdę nie marudzę. A zaś właśnie co do Ameryki, Jaś numer 5 tym razem. O. Miałem chłopa z Ameryki, z Teksasu i byłem w nim po uszy zakochany. Wiadomo, że dystans is never the issue, ale w tym przypadku był. Dlatego, że on się nie mógł przeprowadzić do Polski, bo wiadomo, cała rodzina, zwierzęta, wszystko tam w Teksasie. A ja byłem młodym gówniarzem, który tak naprawdę jeszcze ma całe życie przed sobą, jeszcze nic nie ogarnął w tym życiu. Próbowałem złapać wizę. Wiza została odrzucona ze 3 czy 4 razy, więc stwierdziłem, że po pierwsze kosztuje mnie to. Za każdym razem, kiedy To nie są tanie rzeczy. próbowałem wywołać wilka z lasu. Nie, próbowałem sobie zdobyć wizę i zacząłem już szukać takich sposobów, żeby może polecieć do Kanady, łódką przepłynąć do Na Ameryki. nielegalu. Nielegalnie, bo ja go tak kochałem. Ja tak bardzo chciałem z nim być, ale on stwierdził, że skoro to już idzie takimi torami, że my próbujemy nielegalnie ze sobą być, to może lepiej nie. I on po prostu powiedział, że idziemy sobie w swoim kierunku. Strasznie to przeżywałem. To był ten czas, kiedy mój mózg przechodził różnego rodzaju etapy, z których się zbierałem potem bardzo długo, z różnego rodzaju doktorami. Nie mogłem sobie z tym poradzić, bo to nie było Złamane ani serce moja boli. wina, ani jego wina, tylko dystans, który nas Dzielił. pokonał. No to tak jak u mnie z tym moim Jasiem. Ja mam jeszcze jednego Jasia. No ty jesteś znany z internetu, że ten, co się maluje. Tak. Właśnie, widać. Włos też. Ja jestem ta pani z radia. I to radio było zawsze mi bliskie, jest bliskie i będzie na pewno bliskie. Pamiętam w mojej rozgłośni lokalnej, tam gdzie mieszkałam, w miejscowości rodzimej, był jakiś tam program w radiu typu Radio Randki, czy coś, że wysyłało się wiadomości, ktoś na te wiadomości odpowiadał, odpisywał, pan prowadzący to jakoś komentował i potem ja z tych 3 wiadomości na przykład, które zostały mi przytoczone, przeczytane, miałam wybrać jakiegoś jednego absztyfikanta. Ale dla ciebie czy dla kogoś? Dla mnie, O, dla proszę. mnie. No i ja wybrałam tego absztyfikanta, tego Jasia numer 6. I Jasiu numer 6 postanowił się ze mną spotkać, no to się spotkaliśmy. No i nie było boom, takie wiesz, wizualne jak w poprzednich wypadkach, ale było takie kliknięcie super kolega, nie? Naprawdę fantastyczny kolega. No niestety był Jasiu ode mnie niższy. Każdy jest od ciebie niższy, Basiu. Nie każdy. Nie każdy. Basiu i Jasiu. Basiu i Jasiu. No i Jasiu był niższy ode mnie, ale kontakt złapaliśmy super. Pamiętam nawet, Boże, zapomniałam, jak się nazywa taka włoska potrawa, jest makaron, taka rurka, tam wpychasz sosik typu bolognese. O, nie jestem pewien, bo... Cannelloni nie. No, to taka potrawa. To Okej. też pamiętam i to ugotował. Było bardzo smaczne, bardzo dobrze gotował. Czekaj, jakim on samochodem jeździł? Deulanos, było coś takiego? Było No to Deulanos. lanosikiem takim chyba ciemnozielonym, tam mnie tu podwoził, tam odwoził, tam ten, tu do Pracki, tu z Pracki, cuda nie widy i pamiętam, że bardzo mnie urzekł. Kupił mnie tym strasznie, do dzisiaj to pamiętam. I Tym będę Lanosem. Lanos to swoją drogą, to dla mnie jest teraz kultowe auto dzięki niemu, ale bardzo mnie urzekł tym, że miałam wtedy 18 i dostałam od niego przesyłkę taką kwiatową, wielki, przeogromny kosz z różami. Ja nie pamiętam, czy tam było 18, czy 50, czy ileś tych No róż. proszę, no jest duża różnica między 18 a 50. Dużo ich było. To było takie na wypasie, takie, no bardzo mnie to chyciło. I dalej mamy też kontakt ze sobą. Pięknie. Ale powiem ci, to jest taki kontakt typu złapiemy się raz na rok, co słychać, dajemy sobie update nawzajem. U mnie to, a u ciebie to. I to jest takie bardzo, bardzo sympatyczne. To ja może nie do końca portalem randkowym, ale mam bardzo śmieszną, znaczy w ogóle nie śmieszną historię, właściwie nawet trochę przerażającą, ale byłem na ślubie znajomych.
I to był ślub homoseksualny. W Warszawie to wtedy była super nowość, dlatego że możesz wziąć ślub. W Warszawie te związki nie są zalegalizowane, więc jak wyjedziesz z kraju, to jesteś legalnie małżeństwem. Jednak w Polsce to nie jest jednak uważane jak małżeństwo, ale ten ślub można było sobie taki zdobyć. Humanistyczne to się nazywa? Nie jestem Chyba pewien. I pamiętam, że po tym ślubie, jak już wszyscy się tak zaczęli ze sobą rozmawiać i tak dalej, podszedł do mnie ksiądz, który odprawiał. Nie mów, że wpadłeś oko księdzu. Zapytał mnie, czy zostanę jego walentynką. Ale tak, co proszę? Co proszę? Excuse me, what? A ja głupia stwierdziłam, przygoda, idziemy. No i się spotkałem na walentynki. Kupił mi czekoladę i Ale misia. poczekaj, to był taki ksiądz. Ksiądz. Aha. Ksiądz. Dostałem czekoladę i misia. Było strasznie drętwo. Było okropnie drętwo. Siedzieliśmy sobie w pubie przy piwie. Ja akurat skończyłem 18 lat. To nawet Także to było naprawdę 12 lat temu, 13 lat temu. Nie będę przytaczać imion, bo to jest kompletnie niepotrzebne. Jasiu. Ale to teraz mam historię do końca życia, że jednak byłem walentynką księdza. Mówisz, że było drętwo, to może według ciebie było drętwo, a według Jasia numer 7 było fantastycznie. Na pewno, bo potem się jeszcze do mnie odzywał przez bardzo długi czas. A ty go A odrzuciłeś. ja chciałem tak jednorazowo tą czekoladę dostać. Oczywiście nie było żadnego buzi ani nic, ale wypiliśmy piwo, porozmawialiśmy. A tak jak mówiłaś, że albo się to z kimś ma, albo się nie ma tej łączności i tutaj tej łączności po prostu nie było, ale przygoda. No przygoda niesamowita. Mi się wydaje, że on sobie mógł potem stwierdzić, o masz lipę, porzuciłeś mnie. Rzuciłby na mnie klątwę. Nie, no na pewno nie. Koniec końców, kochani, mam nadzieję, że te historie mniej więcej postarają się wam też nakreślić, o czym możemy rozmawiać, w jaki sposób O wszystkim? O możecie niczym? przedstawić tę swoją historię, czy ona będzie śmieszna, czy ona będzie przerażająca, bo takie też się zdarzają. Możecie nam po prostu pozwolić poznać Jasia numer 8. 10, 100 i 15. Dokładnie. Na fanpage'u Między Nami Podcast pojawią się pytania do Was właśnie dotyczące internetowych randek, portali randkowych, aplikacji i będziemy przez parę dni, dokładne info zostanie tam podane, od kiedy do kiedy będziemy czekali na Wasze głosówki, a potem spotkamy się tutaj znowu między nami. A jeszcze ci tak powiem, bo zawsze się zastanawiałem, czy randki, czy portale randkowe są dobre, czy złe. I powiem ci, że jak mieszkałem sobie tutaj sam, i moi fani akurat to wiedzą, bo często do nich z tym przychodziłem. Mówię tak, gdzie się w ogóle poznaje ludzi? Czasy się zmieniły Tak. mocno. Mówię, wychodzę do klubu, to są jednorazowe znajomości. Ja z tymi ludźmi prawdopodobnie więcej nie porozmawiam, więcej się nie spotkam, bo oni mogą nawet nie pamiętać, że mnie poznali. Może tak być. Chociażby tak. Mówię, do biblioteki nie chodzę, przypadkowo w sklepie, to też się zdarza na filmach, że ktoś cię zaczepi i powie, że jesteś miłością mojego życia. Mówię tak, gdzie się poznaje ludzi? Nie wiem. Dlatego dla mnie w pewnym stopniu te portale randkowe są ważne, bo tam są ludzie, którzy mają tą samą potrzebę co ty. Oni też tam potrzebują właśnie znaleźć kogoś w różnych celach. Dlatego za każdym razem, kiedy byłem sam sobie, to było rozwiązanie dobre dla mnie. Wiesz co, mi się wydaje, że czasy mocno się zmieniły, bo czasy naszych rodziców, dziadków, to wtedy ludzie do siebie wychodzili, rozmawiali, pisali listy i to było całkiem inne, jeśli chodzi o poznawanie drugiej osoby. My żyjemy w takich czasach, że sądzę, że spokojnie 70 parę procent naszego życia jest w internecie. Zdecydowanie. Tam ze sobą rozmawiamy, tam ze sobą piszemy, tam patrzymy po zdjęciach, co słychać u naszych znajomych, u naszych hejterów, u kogokolwiek. Dokładnie. Pozdrawiamy hejterów. Cześć. I właśnie ten internet mocno zmienił interakcję międzyludzką. Tak, dlatego, że wiesz, jak było życie bez internetu, ludzie mieli jedną osobowość do przedstawienia. Wiadomo, że jest ta osobowość dla znajomych, inna osobowość w środowisku pracowniczym, rodzina i tak dalej. W internecie tworzy się mnóstwo warstw osobowości. Dlatego, że ludzie zauważyli, że mają dostęp do tego, żeby być kimkolwiek chcą i często bywają kimś innym. Dlatego ci hejterzy tak się wylęgli i wciąż się wylęgają
pomagają. Ale o hejterach też będziemy Będziemy. rozmawiali. To też będzie Mhm. temat jednego z odcinków, jednego z podcastów. Ale jeszcze ten internet sprawił, że ludzie sobie na więcej pozwalają. No tak, dlatego, że jest ta swoboda, jest ta anonimowość w pewnym stopniu. Wiadomo, że nic nie jest anonimowe w tych czasach, O ale, nie. ale jest dużo łatwiej ukrywać się w internecie niż na stworzyć żywo. Postać takiego idealnego człowieka, Oraz- bez wad. Oraz ta nietykalność, ponieważ zobacz, jak dużo jesteś w stanie powiedzieć w internecie, a jak mało Aż jesteś za w stanie dużo. powiedzieć na żywo. Dlatego właśnie w internecie dużo przyjemniej się spędza czas niż na żywo, bo masz większą swobodę i większą nietykalność. I zawsze możesz użyć, że tak powiem, magicznego krzyżyka, żeby się wylogować, wyjść z tej rozmowy. Żeby się tak jeszcze dało w życiu realnym. No, Kogoś niestety nie się chce nie da. widzieć, klik, niewidzialny. Ale ma też swoje to minusy, bo tak jak dzisiaj, no wyglądam jak wyglądam, tak jak dzwonisz do mnie o poranku, to jest ta rzeczywistość kontra Instagram. Nie ma problemu, zawsze są filtry. My nie używamy filtrów na wideo rozmowach. Oj nie, Nie. nie. Koniec końców, słuchajcie, wszystko jest bardzo ludzkie. My wstajemy, każdy z nas rano nie jest w swojej najlepszej formie. Oj nie. Chociaż Alan, on jak wstanie, on wygląda tak samo, jak chodzi spać. Ja nie wiem, co się z nim dzieje. A on na pewno jest człowiekiem? No, wątpię, on jest chyba zrobiony w laboratorium. Naprawdę, jak ktokolwiek o nim słucha i tak Jest dalej. obcy. Mi się trafiło, szóstka w totka, naprawdę. Potwierdzam, Mhm. potwierdzam. Złoty chłopak do rany przyłóż. Tak, przysympatyczny, bardzo. I dobre ciastka piecze. Moi drodzy, wracając do tego, co zdążyłam powiedzieć, to na fanpage'u będą pytania do was, będziecie mieli czasoprzestrzeń, żeby do nas się odezwać, nagrać. Jeżeli nie będziecie chcieli się nagrać głosowo, będziecie mogli napisać, opisać swoją historię randkową, e-randkową. Co tydzień będą właśnie pojawiały się tematy i co tydzień będziemy się z wami spotykali w weekend. Dokładnie. Nie wiadomo, czy to będzie sobota, czy niedziela, nie znasz dnia, ani Ani godziny. Tylko my je znamy. Koniec końców, kochani, macie tydzień, żeby nauczyć się naszego nowego dżingla. Możecie nam go pośpiewać w głosówkach. Chętnie Ale- posłuchamy waszej wersji. Ale wiesz co, ja śpiewać może nie będę, chociaż całe życie byłam w chórach, w chórze, Tam byłaś. w tych szkolnych, tam gdzie się śpiewało, a aktualnie to chyba tylko pod prysznicem albo myjąc gary. O, ja byłem w gospelu, wiesz, w amerykańskim kościele, gdzie masz te chóry takie Afroamerykanów. Ja tam siedziałem, śpiewałem z nimi. Ja tam się dobrze też bawiłam, nie uważam, że jestem jakąś Violettą Villas, ale chociaż dzisiejszy Teraz rok, jesteś. teraz to tak, ale bawiłam się fantastycznie, występy też były różne, też przygody były piękne. My może piosenek jako my, chociaż nigdy nie mów. Nigdy nie mów nigdy. Ja mam studio nagraniowe, mam już 2 produkcje za sobą, właściwie mam więcej, ale tylko z 2 jestem dumny, także zawsze może powstać coś nieoczekiwanego. Także nigdy nie mów nigdy i spodziewaj się niespodziewanego. Tak, chociaż już zaczynam się obawiać, co z tego wyjdzie, ale nie mogę się doczekać, żeby Póki ta co- przygoda się rozwinęła. Póki co widzę, że Basia wychodzi często ze swojej strefy komfortu, kiedy się ze mną widzi. Za jakiś czas na pewno zobaczycie ją w czarnej szmince i całej reszcie. Boję się, naprawdę się boję. Nie przejmuj się. Kochani, tym miłym akcentem zamykamy nasz pierwszy odcinek. Było nam bardzo Dziękuję, miło. że poświęciliście nam tyle czasu. Nasze początki, słuchajcie, wiadomo, że z czasem ten content, te treści będą lepsze, bardziej dopieszczone, dopracowane. My też ale się uczymy. Gdzieś trzeba zacząć i wydaje mi się, że mamy świetny początek i dzięki, że tutaj jesteś z nami. I mamy was, co nas bardzo cieszy. Życzymy wam samych pomyślności, wspaniałości. I samych Jasiu, I samych Jasiów samych fajnych. Jasiów wymarzonych. Jasiów albo Jasienik. Jasieniek, a jak ona się? Janina. Jagna. Janina. Jasia? Miałem babcię Jasię, babcia Jasia była Jagna. Janina. Janina też? Janina to Jaśka. Janeczka. Może Janeczka. być. No to Janeczek, Janeczków. Pozdrawiamy wszystkich o tym imieniu swoją drogą. A tymczasem, kochani, my się żegnamy i życzymy wam najprzyjemniejszego wieczoru z możliwych, także usiądź z nami, Pogadamy. to zostanie między nami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, pa! Pa, pa, pa. Piąteczka! Na jednym wdechu.